Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Tym filmem chciałbym zainicjować nową serię na moim kanale. Jak może widzieliście już w miniaturce, nazwałem ją Kwiatki z Allegro. Ale mogą być też kwiatki z AliExpress lub innych portali aukcyjnych. O co tutaj będzie chodzić? Na różnych portalach aukcyjnych mamy oferty dziesiątek, jeśli nie setek różnych tanich przyrządów pomiarowych, reklamowanych jednocześnie przez sprzedawców jako najlepsze w swojej kategorii, rewelacyjne, o genialnych parametrach. Przeglądając te oferty, mówiąc szczerze, często wybucham śmiechem, bo wiem, z czym można mieć tutaj do czynienia. Ale pomyślałem sobie, że właśnie w tej serii Kwiatki z Allegro będę testować dla Was najtańsze, a jednocześnie bardzo popularne wśród kupujących przyrządy pomiarowe, które mają dużo pozytywnych opinii. Będę więc konfrontować rzeczywistość z tymi opiniami i z rewelacyjnymi opisami ze strony sprzedawców. Na pierwszy ogień pójdą oscyloskopy. Wybrałem jedne chyba z najtańszych oscyloskopów na Allegro, jednocześnie mających bardzo dobre opinie. Pierwszy to koszt około 90 zł, DSO 138 w takiej formie, tak, to jest oscyloskop. Drugi FNIRSI, być może Wam już znany, bo ja robiłem o nim recenzję. FNIRSI 1C15, taki przenośny oscyloskop. I w końcu Hantek, oscyloskop USB, czyli obsługiwany z poziomu komputera za pomocą programu. Tu nie powiedziałem, koszt około 300-400 zł, ten Hantek 365 i tak jak wspominałem, ta płytka do 100 zł. No a więc mamy tutaj rzeczywiście niskie ceny z jednej strony, a z drugiej zapewnienia sprzedawców, że są to super rewelacyjne sprzęty. Dzisiaj to dla Was zweryfikuję i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupować taki najtańszy sprzęt, czy też może lepiej dołożyć troszkę więcej i kupić coś bardziej, nazwijmy to profesjonalnego. Zapraszam. W tej serii Kwiatki z Allegro będę oceniać urządzenia w skali 5-stopniowej, od 0 do 5. Przy czym 0 i 1 to będzie chwast, bo skoro kwiatki, to musimy to jakoś tutaj porównać. Chwast, czyli coś, co zupełnie do niczego się nie nadaje i w naszym ogródku metrologicznym jest niepożądane. 2 na 5 to będzie koniczyna, czyli z jednej strony coś niepożądanego na naszym trawniku, ale z drugiej strony koniczyna też ma pewne już walory, nazwijmy to nawet estetyczne i daje pewną nadzieję na przyszłość, tak? Jest takim chyba symbolem. 3 na 5 to będzie tulipan, a więc już całkiem piękny kwiat, sprawiający nam przyjemność, w tym przypadku przyjemność metrologiczną. 4 na 5 to będzie lilia, a więc już bardzo takie wyszukane, bym powiedział, szlachetne kwiaty. No i 5 na 5
to będzie róża, czyli królowa wśród kwiatów, królowa na naszym metrologicznym podwórku, sprzęt, w który na pewno warto zainwestować. Dajcie proszę znać w komentarzach, po obejrzeniu tego filmu, do końca oczywiście, czy taka formuła troszkę luźniejsza tych kwiatków właśnie z Allegro, z takim podejściem, jakim tu omówiłem, Wam odpowiada, czy chcecie więcej filmów tego typu. No to zobaczmy sobie tego kwiatuszka. Przychodzi do nas w takim pudełku. Pierwotnie był to zestaw do samodzielnego montażu, jakkolwiek teraz można zamówić też już układ zmontowany. No i tak wygląda sam, nazwijmy to, oscyloskop. Co jeszcze tutaj mamy? Namiastkę instrukcji obsługi oraz takie informacje dotyczące tego, jak właśnie samodzielnie ten układ zmontować, gdyby była taka potrzeba. Mamy, no nie sondę, tylko no takie kabelki, nazwijmy to, mało przydatne. I ja sobie jeszcze dodatkowo zamówiłem obudowę do tego oscyloskopu z plexi, ale popatrzcie, to przyszło niezmontowane z dziesiątkami malutkich śrubek, więc w ogóle nie będę tego składał. Przyglądnijmy się bliżej temu kwiatuszkowi. Mamy tutaj dwa gniazda, jedno do zasilania 9 V, drugie BNC do doprowadzenia sygnału. No i to w zasadzie jest wszystko. Oscyloskop oczywiście jednokanałowy. Według specyfikacji pasmo przenoszenia 200 kHz, zakres czułości napięciowej od 10 mV do 5 V na działkę, 12-bitowy oscyloskop, proszę Państwa, bufor pamięci 1024 punkty. O próbkowaniu chyba nie doczytałem, no ale pasmo 200 kHz. Dobrze, doprowadźmy sobie teraz tutaj sygnał 1 kHz sinus 6 V peak to peak. Ten oscyloskop nie ma tutaj auto, nie ma funkcji auto set, w związku z tym muszę wszystko ręcznie ustawiać. No i zobaczmy sobie, jak to się robi. Tutaj po tej lewej stronie mamy wybór sprzężenia kanału AC/DC GND, zaraz się temu przyglądniemy. Natomiast tu tymi dwoma przełącznikami jest ustawiana czułość. I to jest dosyć dziwne, bo tu ustawiam sobie wartość wyrażoną we voltach 1,01 10 mV. Natomiast tu jest dodatkowo jakiś taki mnożnik razy 1, razy 2, razy 5, który ustala czułość, mnożąc to, co ustawiłem tutaj powyżej. A więc no, dosyć tak dziwnie jest to zrobione. Te mnożniki nie mają nic wspólnego z tłumieniem sondy. Proszę nie mieć tu wątpliwości. To nie jest tak jak w klasycznych oscyloskopach, po prostu są te dwa przełączniki do czułości. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry, to robimy tutaj to tymi przyciskami po prawej stronie. Tu jest taki przycisk Cell, gdzie można wybierać, który parametr chcę ustawiać. No ja chcę teraz sobie tutaj podstawę czasu zmniejszyć. W porządku. I teraz czułość. Popatrzcie, mogę tak albo mogę tak. OK. No więc udało mi się coś ustawić. No, mam tutaj idealny sinus z mojego generatora, jestem tego pewny. Natomiast popatrzcie na ten obraz. On po pierwsze drga trochę, ale po drugie są tutaj dosyć duże jakby zakłócenia szpilkowe, gdyby się temu dobrze przyglądnąć. Co mamy na ekranie? Na ekranie mamy tutaj po lewej stronie wskaźnik 0 voltów. Tutaj mamy pokazany tym małym trójkącikiem punkt wyzwalania, ale nie mam chwili wyzwolenia. Popatrzcie, w klasycznym oscyloskopie tu zawsze u góry znajduje się wskaźnik mówiący mi o punkcie wyzwolenia, o chwili wyzwolenia. Tutaj tego nie ma, no i to jest spory problem. No ale jeszcze później może do tego wrócę. Oprócz tego mamy tutaj informacje o podstawowych nastawach.
Dobrze. Można teraz tak, regulować sobie podstawę czasu, to już pokazywałem. Tutaj, jeżeli chodzi o tryb wyzwalania, no to mamy w tej chwili wyzwalanie zboczem. Można to zmieniać na zbocze narastające bądź zbocze opadające. Dalej, teraz mogę regulować poziom wyzwolenia. Popatrzcie, ten wskaźnik tutaj się przesuwa i sygnał nam się też przesuwa. No więc działa to jakoś. Jeżeli jeszcze raz nacisnę, mogę teraz przesuwać ten sygnał w poziomie, jakby w czasie, ale jak wrócić do położenia pierwotnego, nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie wiem, gdzie jest chwila wyzwolenia. Gdzieś ten wskaźnik nam tutaj zaginął, no więc ja go tak po prostu ustawię. Kolejne naciśnięcie to jest przesuwanie, to jest offset, przesuwanie po prostu sygnału w osi pionowej. Dobrze, wróćmy sobie do tego ustawienia. Ja teraz zmniejszę sobie, tak, dam sobie czułość i dodam do mojego sygnału offset, powiedzmy 2 V. Widzimy, że on jest przesunięty względem zera. No i przetestujmy, czy działa to sprzężenie AC. No działa. DC ze składową stałą, AC z odciętą składową stałą, GND masa, ale popatrzcie, jak mocno tutaj ten oscyloskop nam szumi. Dobrze, wracam do zerowego offsetu. Tak, spróbujmy go sobie nieco rozciągnąć. Teraz przyglądnijmy się trybom wyzwalania. Mamy tutaj auto, normal i single. No, jeżeli jest auto, no to oscyloskop powinien być wyzwalany cały czas, niezależnie od położenia punktu wyzwalania względem sygnału, czyli jeżeli z tym poziomem wyjdę poza sygnał, to widzimy, że obraz dalej jest jakby odświeżany, ale nie synchronizuje się poprawnie. No i tak rzeczywiście powinno być. Wróćmy sobie tu i teraz zmienię tryb wyzwalania na normal. W trybie normal, jeżeli mój poziom wyzwalania będzie poza sygnałem, no to on powinien zatrzymać akwizycję i tak rzeczywiście się dzieje. Popatrzmy. Ale czemu teraz nie chcę? Dopiero teraz. Więc coś tu jest z tym poziomem wyzwalania chyba. Nie tak. Jeszcze raz wyjadę poza sygnał. Popatrzcie, jestem jeszcze na poziomie sygnału, a on już zatrzymuje akwizycję. No więc coś dziwnego. Wracam z powrotem na sygnał i nie odświeża. Dopiero muszę zejść tutaj niżej. No a więc tu jest jakiś problem. W trybie normalnym oscyloskop dodatkowo powinien lepiej sobie radzić z synchronizacją dla sygnałów wolnozmiennych. Ja teraz ustawię sobie tutaj 0,5 Hz, bardzo wolnozmienny sygnał. No i spróbujmy go tutaj ustawić, czy ja będę w stanie ten sygnał w ogóle zobaczyć. Dajmy sobie tu 0,2 sekundy na działkę. Już w postprodukcji filmu postanowiłem ten fragment skrócić. Mimo różnych prób oscyloskop nie wyzwala się dla sygnałów o małej częstotliwości w trybie normal. Wracam do sygnału o częstotliwości 1 kHz i testuję tryb single. Jest tu jeszcze tryb single, czyli wyłączam generator, poziom wyzwalania mam ponad zerem, więc w porządku. Przechodzę na tryb single, włączam generator, no i łapię. Proszę bardzo, ładnie łapię. Tego bym się dokładnie spodziewał. Zróbmy to jeszcze raz. Wyłączę, tak, single, załączam generator i znowu złapał. A więc no, widocznie ten punkt wyzwolenia, teraz widzę, gdzie jest ten punkt wyzwolenia. On jest tu, w chwili, w której pojawia mi się sygnał, kiedy generator jest po prostu nawet tu, tak, bo on jest nad osią, w tym miejscu, kiedy generator jest włączany. Czyli tu widzę
generator wyłączony i tu jest ten proces załączenia generatora i dalej już sobie idzie. Czy w tak zamrożonym obrazie mogę zmieniać i rozciągać ten sygnał? No nie mogę niestety, nie mogę się mu przyglądnąć bliżej. Zmiana czułości też oczywiście nie działa. W, nazwijmy to, klasycznych oscyloskopach mógłbym sobie to tutaj dowolnie zmieniać. Dobrze, no to co? Wyjdźmy z single, wróćmy na auto. I teraz, jeżeli przytrzymam ten przycisk, to tu pojawiają się pomiary. Mamy częstotliwość, okres, współczynnik wypełnienia, wartość maksymalną, minimalną, średnią, peak-to-peak, RMS. No więc jakieś pomiary tutaj są w tym oscyloskopie możliwe. Jakkolwiek oczywiście no niezbyt dokładne, ale są. Pasmo przenoszenia tego oscyloskopu 200 kHz, tak jak mówiłem. No więc sprawdźmy sobie to. Ja teraz sobie tutaj wrócę na 2 V peak to peak, żeby nam to było łatwo obserwować. Mam częstotliwość 1 kHz, sinus. No i jedźmy z tą częstotliwością do góry. Teraz wartość maksymalna jest tutaj 1 V, czyli gdzieś przy 0,7 V będzie występować to tłumienie 3 decybelowe, tak? Więc sprawdźmy, dla jakiej częstotliwości to tłumienie wystąpi. 2 kHz, 3 i do góry. Zmieńmy sobie podstawę czasu, ale popatrzcie, co tutaj się dzieje. Nie przypomina sinusa, poza tym nie chce się synchronizować. No to zejdźmy niżej. 4 kHz. Popatrzcie, co to jest? Co to za sygnał zniekształcony? To nawet nie wygląda jak tłumienie, tylko popatrzcie, tu jakieś takie artefakty na tej dolnej części sinusoidy. Może 2 kHz? Też nie. 1 kHz jest w porządku. 2 kHz? Już nie jest w porządku. No dobrze, a 10 kHz? O, gosh. No nie. Znowu skrócę nieco oryginalny film. Od 2 kHz oscyloskop nie synchronizuje się w żadnym trybie wyzwalania. Trudno więc badać, czy pasmo przenoszenia jest spełnione. Podsumowując, sygnały o niskich częstotliwościach nie są wyświetlane, a te powyżej 2 kHz nie są stabilne. Tak więc życzę powodzenia w używaniu tego czegoś. No cóż, myślę, że do niczego się to tak naprawdę nie nadaje. Chyba największą wartością tego zestawu to jest ta instrukcja obsługi, dlatego że tutaj jest schemat elektryczny tego oscyloskopu i można sobie go prześledzić pod kątem dydaktycznym, zobaczyć, jak kolejne człony są tutaj jakby zrealizowane. Natomiast pomiarowo bardzo mi przykro, ale nie. A więc czas na opinię i ocenę. DSO 138. Bardzo mi przykro, że to jest moja pierwsza ocena w tej serii, ale to jest chwast. 0 na 5 według mnie. No, już nie będę nic mówił więcej. Odradzam. Finirsi, proszę Państwa. Oscyloskop, którego recenzję już kiedyś robiłem na kanale, dosyć wyczerpującą, ale dzisiaj też Wam przedstawię podstawowe funkcje tego urządzenia. 110 MHz, pasmo przenoszenia, 500 megasampli. No, więcej niż moje stacjonarne oscyloskopy, które mam w laboratorium. Zobaczmy, co jest w środku. Instrukcja obsługi, ładowarka i sam kwiatuszek. Zaraz się mu przyglądniemy. Co jeszcze mamy tutaj? Sonda, już klasyczna. Kabelek USB do ładowania i jeszcze z krokodylkami
taki przewód, gdyby ktoś potrzebował. Oscyloskop jednokanałowy, ale jest tutaj wyjście generatora do kompensacji sondy, natomiast ładuje się go przez port USB. Włączmy go. Dosyć szybko się włącza. Doprowadziłem sobie teraz tutaj znowu sygnał 1 kHz, dajmy sobie 6 V peak to peak. Tak. No i cóż, mamy funkcję auto, więc z niej skorzystam. Dwa słowa na temat obsługi i tego, co widzimy na ekranie. Może najpierw ekran. Popatrzcie, no wszystkie wskaźniki, które powinny być, są. Jest poziom 0 V, jest poziom wyzwalania i znalazł się w tym oscyloskopie punkt wyzwolenia. U góry zaznaczona. Dodatkowo podstawowe informacje, czułość, podstawa czasu, sprzężenie, mnożnik, no i jakieś pomiary są tutaj wyświetlane. Dobrze, dwa słowa na temat obsługi. Jest ona dosyć intuicyjna, ja to już pokazywałem w innym filmie. Może tak będzie lepiej widać. Czyli tak, auto wiemy, że działa, przynajmniej dla tej częstotliwości. Regulacja czułości napięciowej, regulacja wartości podstawy czasu, sprzężenie kanału AC-DC sprawdziłem, działa i możliwość wyboru tłumienia sondy razy 10 albo razy 1 też działa. Tym joystickiem mogę przesuwać sobie sygnał zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli przytrzymam ten przycisk 50%, to mogę to położenie sobie łatwo wyzerować. Co ponadto mamy tutaj? Tu jest przycisk single, czyli możliwość przejścia w tryb wyzwalania pojedynczy. Są dostępne inne tryby, ale one są dostępne z poziomu menu. W tym menu mamy tutaj kilka nastaw. Ja już może wszystkiego nie będę omawiał, bo to było w tym osobnym filmie, ale zobaczcie, mamy tutaj trigger auto, trigger normal i możemy wybrać, czy ma być wyzwalany zboczem narastającym, czy zboczem opadającym. Na razie mamy auto, dajmy OK. Czyli w trybie auto, jeżeli z poziomem wyzwalania wyjdę poza sygnał, no to sygnał dalej jest, rejestracja jest wykonywana, ale się nie synchronizuje, czyli tak jak być powinno. Natomiast jeżeli jestem z poziomem na sygnale, no to mamy stabilny obraz i ładnie się tutaj synchronizuje względem chwili wyzwolenia, a więc coś, czego w tym poprzednim oscyloskopie nie było. Jeżeli zmienię sobie tryb na normal, OK, no to znowu spodziewam się, że jeżeli wyjdę poza sygnał, to akwizycja zostanie zatrzymana i chyba tak jest, ale popatrzcie, ten sygnał znika. Nie wiem, dlaczego tak jest. On powinien zostać na ekranie, ale tak nie jest. Zobaczmy, jak sobie radzi z małymi częstotliwościami. Dam tutaj pół herca. No i w trybie normal on powinien sobie tutaj lepiej radzić z synchronizacją i chyba, popatrzcie, tak jest rzeczywiście. Ten poziom wyzwolenia z chwilą wyzwolenia się przecina na sygnale, czyli tutaj działa to poprawnie. Jeżeli bym wrócił na auto, no to zobaczmy, będzie on niesynchronizowany. Czyli tu to działa tak jak w klasycznym oscyloskopie. Sprawdźmy sobie jeszcze wyzwalanie single. Wyłączę sygnał, tryb single, on czeka i włączam generator. No jest w porządku, tak?
Podobny obraz obserwowaliśmy na tamtym oscyloskopie. Jeszcze raz, single, włączam, tak, i widzę tą chwilę załączenia. Mało tego, wiem w końcu, gdzie jest punkt, gdzie jest chwila wyzwolenia, a więc mogę się tutaj zorientować w dziedzinie czasu, o co chodzi. Dobra, wróćmy sobie zatem na auto. Tak, dajmy mu w ogóle może tak. Co jeszcze tutaj mamy? Pomiary. Tu mogę sobie włączyć wszystkie pomiary. One są wyświetlane z boku. Średnia, RMS, max, min, amplituda, okres, częstotliwość i tak dalej. To samo mógłbym też sobie skonfigurować tutaj z menu. No to zbadajmy sobie jego pasmo przenoszenia. 110 MHz. Podłączę zatem tutaj terminator, tak żeby być pewnym tego, co obserwuję, no i zaraz sobie to zbadamy. Dobrze, doprowadziłem sobie sygnał z generatora przez terminator. Na razie mamy 1 kHz, no ale idźmy śmiało do przodu. 1 MHz, no w końcu jest to oscyloskop 110 MHz. No jak na razie jest w porządku. Amplituda 1 V, tak jak ustawiłem, nie ma żadnego tłumienia. Chociaż popatrzcie, jeżeli przyglądniecie się dokładniej temu obrazowi, to on już zaczyna drgać. Nie jest tutaj jednoznacznie wyzwalany, a więc znowu jakiś jitter tutaj się pojawia. Dobrze. No to idźmy do góry. O, popatrzcie. Przy zmniejszonej podstawie czasu, patrzcie. Już ten obraz przy 1 MHz jest mocno niestabilny. No to dalej 10 MHz. Jak to wygląda? Popatrzcie, tu już się pojawiają mocne zniekształcenia. Tu już jest jakiś problem. Albo z próbkowaniem, albo z interpolacją, albo jedno i drugie. No i plus drganie tego sygnału. No nie wygląda to najlepiej. No ale idźmy do góry z częstotliwością. Popatrzcie, 50 MHz, połowa pasma dopiero, no i to już zupełnie jest niestabilne. A gdzie jeszcze do 110 MHz? No niezłe kwiatki. Więc jakkolwiek nie ma tutaj dużego tłumienia, ale popatrzcie, on już sobie po prostu z tym sygnałem nie radzi. No ale dla porządku idźmy do góry, 100 MHz. No popatrzcie, co tu się dzieje. No to już zupełnie jakieś zniekształcenia takie dziwne się pojawiają. No bardzo, bardzo to dziwnie wygląda. Czyli tak naprawdę, według mnie, popatrzcie, już przy 10, kilkunastu megahercach zaczynają się te problemy, a więc daleko, daleko do 110 deklarowanych przez producenta megaherców. I to mnie, szczerze mówiąc, strasznie wkurza właśnie w tych najtańszych rozwiązaniach, że one nie spełniają specyfikacji. Producenci wymyślają tutaj jakieś niebotyczne parametry, których nie są w stanie dotrzymać i po prostu sprzedają takie produkty. FNIRSI. Bardzo nie lubię sprzętów, które nie spełniają specyfikacji, a ten nie spełnia specyfikacji, szczególnie te 110 MHz można między bajki włożyć. I to mnie strasznie irytuje w tego typu tanim sprzęcie i z chęcią dałbym mu 0, ale no dobrze. Jednak jest to sprzęt o klasę wyższy niż to. W ograniczonym zakresie częstotliwości działa jako oscyloskop. OK, daje 2/5, czyli koniczyna. Jest tutaj pewna nadzieja na zastosowanie tego w bardzo podstawowych pomiarach. I oscyloskop Hantek, model 20 MHz. Konkretnie mamy tutaj 6022BE, 20 MHz, 48 megasampli na sekundę. Zaraz do tego oscyloskopu wrócę, natomiast zobaczmy, co jest w pudełku. Jest sonda.
jest kabel USB, ale tu pod spodem jeszcze coś powinno być. Oprogramowanie i druga sonda. No więc są dwie sondy w zestawie. Natomiast jeśli chodzi o sam oscyloskop, no to jest oscyloskop USB. Należy go podłączyć przez port USB do komputera. On sam w sobie tutaj nie ma ani ekranu, ani żadnego sterowania, tylko dwa wejścia. Jest to oscyloskop dwukanałowy i generator, wyjście generatora do kompensacji sondy. I to jest wszystko. Obsługuje się go z poziomu komputera. Mamy tu więc program współpracujący z tym oscyloskopem. Daje sobie ustawienia fabryczne, żeby mieć dobry punkt wyjścia. I co? Doprowadziłem sobie sygnał 1 kHz, 6 V peak-to-peak sinus. Mam przycisk Auto Setup, więc z niego korzystam. No i dobrze, oscyloskop się ustawił. Mamy tutaj nasz sinus. Z tej strony mamy wskaźnik poziomu 0 V, a więc w porządku. Z tej strony mamy poziom wyzwalania, a więc w porządku. Ale gdzie jest mój punkt wyzwolenia? No, God! Nie mam takiego wskaźnika tutaj, podobnie jak było to w tym pierwszym takim oscyloskopie na płytce drukowanej. Dlaczego? Dlaczego, Hantek, mi to robicie? Popatrzcie, poziom wyzwolenia jest ustawiony na 0 V, a więc ten sinus powinien przeciąć oś pionową w punkcie 0, a nie przecina. Więc pytanie, czy to jest jakiś błąd tutaj związany z poziomem wyzwalania, czy też ten punkt, chwila wyzwolenia jest niewłaściwie ustawiona, pomimo że ja dałem tu ustawienia fabryczne. Nie wiem. Dobra, zostawmy to na chwilę. Zobaczmy, co tutaj mamy po prawej stronie. Podstawowe ustawienia, czyli sekcja horizontal, ustawianie podstawy czasu. Możemy to robić takim pokrętłem. OK. I to działa, ale to pokrętło kręci się w kółko, czyli przeskakuje z najmniejszej podstawy czasu na największą podstawę czasu. Popatrzcie, zresztą tutaj z tego menu mogę to również wybrać. Mam tutaj maksymalnie 5000 sekund na działkę. Wow. Mam tutaj 10 działek, a więc pojedyncza akwizycja może trwać 14 godzin. 14 godzin pojedynczej akwizycji. Wybaczcie, nie będę tego dla Was testował, ale to jest chyba jakiś rekord świata. Wróćmy sobie na jakąś sensowną wartość, 200 mikrosekund, ale też popatrzcie, jak długo trwa, zanim oscyloskop przejdzie na tą podstawę czasu. Jest tu coś takiego jak format, czyli albo tryb YT, czyli wyświetlanie funkcji czasu, tak jak teraz, albo XY, czyli krzywe Lissajous, to potem Wam pokażę. No i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o tą sekcję. Dalej, mamy vertical, kanał pierwszy, kanał drugi. No na razie mam doprowadzony jeden sygnał, więc skupmy się na kanale pierwszym. Tu znowu jest to nasze wspaniałe pokrętło, gdzie możemy zmieniać czułość napięciową, ale ona też przeskakuje. No trudno, zostawmy tak jak jest. Dalej, sprzężenie kanału. Tu coś można byłoby wybrać, ale się nie da. Mamy tylko sprzężenie kanału DC, a więc sygnał ze składową stałą. Nie da się wybrać sprzężenia AC bądź też GND. Duży minus. Dalej mamy wybór tłumienia sondy od razy 1 do razy 10 000 i tu możemy sobie odwrócić jakby ten sygnał jednym kliknięciem. Przejdźmy dalej. Sekcja trigger. Tryb wyzwalania. Wyłącznie edge, czyli mogę tu wyzwalać tylko zboczem. Nie mam możliwości wyzwalania na przykład impulsem, sygnałem wideo, slope, alternative i tak dalej. To, co jest standardem w innych oscyloskopach. No ok, skoro jest edge,
no to jest też możliwość wyboru, czy ma to być zbocze narastające, czy opadające i to tutaj można sobie wybrać, ale wciąż nie wiem, gdzie jest moja chwila wyzwolenia, bo to się nie pokrywa z poziomem wyzwolenia. Jak widzicie, tutaj jest jakieś przesunięcie. Ok, źródło wyzwalania, kanał pierwszy, kanał drugi, czyli standard i rodzaj wyzwolenia auto, normal i single. W auto spodziewamy się, że jeżeli przesunę poziom wyzwalania poza obserwowalny sygnał, no to oscyloskop dalej będzie wyzwalany, jakkolwiek nie będzie się synchronizować. I tak rzeczywiście jest. Natomiast w trybie normal spodziewam się, że jeżeli z poziomem wyzwalania wyjdę poza sygnał, to akwizycja zostanie zatrzymana i sygnał nie będzie odświeżany. Zobaczmy. I tak rzeczywiście jest. Natomiast tryb wyzwalania normal ma jeszcze tą cechę, że on powinien działać jakby powiedzmy lepiej niż tryb auto dla sygnałów o małej częstotliwości, czyli powinien się tu lepiej synchronizować. No to ustawmy sobie teraz 0,5 Hz, jeśli chodzi o częstotliwość badanego sygnału i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Ustawiłem sobie częstotliwość sygnału 0,5 Hz, zwiększyłem podstawę czasu do 200 milisekund i jestem w rodzaju wyzwalania normal. Popatrzcie, obraz tego sygnału dalej skacze, oscyloskop się nie synchronizuje poprawnie do poziomu wyzwalania. A więc nie ma tu żadnej różnicy między trybem auto, gdzie tak rzeczywiście powinno być, a trybem normal, gdzie tak powinno być, ale tak w przypadku tego oscyloskopu nie jest. Czasami w ogóle tutaj nam ten obraz zanika, a więc bardzo dziwne zachowanie. No to zbadajmy sobie jeszcze tryb single. Ja wrócę do 1 kHz, jeśli chodzi o sygnał i zobaczmy, jak to działa. No to włączam generator. Zobaczmy. Popatrzcie. Dostaję jakiś losowy fragment przebiegu z generatora. Zupełnie nie tak, jak powinno to wyglądać. No nic, zróbmy to jeszcze raz. Wyłączam generator. Daję tutaj run. Włączam generator. No i w ogóle jakieś coś dziwnego. Rejestracja kończy się tutaj w tym miejscu. Popatrzmy sobie szerzej na ten sygnał, jak on wygląda. No i popatrzcie, wydaje się na to, że ta chwila wyzwolenia jest gdzieś tu, tak? Tu mam 0, generator wyłączony, tu go włączyłem, a więc on powinien automatycznie ustawić się jakby na tym, w tej chwili czasu. O, ja teraz powiększyłem, tak? Czyli wygląda na to, że ręcznie ustawiając mogę dojść do tego, gdzie jest ta chwila wyzwolenia, ale nie mam tu żadnego wskaźnika. Wróciłem do sygnału 1 kHz, 6 V peak to peak. Wróciłem do trybu auto, no bo to single nie działa, normal nie działa. Dobra, zostańmy w trybie auto. Może tutaj sobie podstawę czasu nieco zmniejszę. No i zobaczmy, jak wyglądają sygnały o małych amplitudach, bo na razie mieliśmy tu 6 V peak to peak, no ale zobaczmy, jak będzie dla mniejszych wartości. Ustawiłem 100 mV peak to peak, czyli 50 mV amplitudy, no to zmniejszmy sobie tu czułość, zmieńmy sobie czułość i popatrzcie, co tu się ciekawego dzieje. Proszę, napiszcie w komentarzach, jak byście zinterpretowali ten przebieg. Bo ja bym się spodziewał tutaj w klasycznym oscyloskopie wygładzony, piękny sinus, niezależnie od tego, jaka czułość jest ustawiona. Natomiast tutaj mamy, no nie wiem, to są poziomy kwantowania, co ja obserwuję? Co to jest? Dlaczego to jest takie schodkowe? No bardzo dziwne zjawisko. Przecież mamy tu oscyloskop 8-bitowy, więc on powinien się skalować w zależności od czułości,
a wygląda na to, że tak nie jest. Ja to próbowałem badać głębiej, jakkolwiek poddałem się i liczba tych poziomów, popatrzcie tutaj, no nazwijmy to poziomów kwantowania, w zależności od ustawionej czułości wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset. Nie mówiąc już o tym, że nie ma tu interpolacji sin x przez x, czyli wygładzania tego przebiegu. Oscyloskop nam próbkuje 1 MHz i tutaj to widzimy. Dla sygnału 1 kHz to jest aż z naddatkiem, a jednak nie jest to gładki sinus. Tu jest coś takiego, tu u góry, popatrzcie, wybór rodzaju interpolacji, step, czyli bez interpolacji, liniowa i sin x przez x, ale to chyba nie działa. Tak samo tu, w tym menu, to po prostu nie działa. No to zbadajmy sobie pasmo przenoszenia tego oscyloskopu. Teraz podłączyłem tutaj terminator 50 ohmów, tak, żeby było wszystko zgodnie ze sztuką. Mam na razie 1 kHz, 2 V peak to peak. Tu z tej strony możemy sobie włączyć pomiary parametrów tego sygnału. No weźmy sobie maksimum, minimum i peak to peak. To jest wyświetlane tutaj w tym miejscu. No i skoro 2 V peak to peak, czyli 1 V maksimum, wszystko się zgadza. Dobrze, mamy Edge, mamy auto, kanał pierwszy, wszystko jest ok. No to zobaczmy, co się będzie działo, jak będę zwiększać częstotliwość tego sygnału. Ustawiłem sobie teraz 1 MHz. Pomiar, no niby jest ok, 988 mV, czyli prawie 1 V, więc jeśli chodzi o pasmo jest w porządku, ale popatrzcie, że ten obraz tego sygnału zaczyna nam drgać. Zaczyna nam drgać zarówno jeśli chodzi o chwilę wyzwolenia, przesuwa się lewo-prawo, jak również kształt tego sygnału, jego interpolacja, no wygląda dosyć, no nie wygląda najlepiej, tak? Czyli jakiś jitter tutaj, jeśli chodzi o stabilność wyzwolenia się pojawia. Co ciekawe, dla tej podstawy czasu 2 mikrosekundy uaktywniły mi się tutaj przyciski zmiany interpolacji na liniową i na bez interpolacji. Na razie to wiele nie wnosi, ale zobaczymy sobie za chwilę. Wróćmy do sin x przez x. Dobrze, 1 MHz. Przypominam, że oscyloskop ma pasmo przenoszenia 20 MHz, więc jedźmy do góry z częstotliwością. 10 MHz. 10 MHz ustawiłem. Popatrzcie, jak bardzo niestabilny jest to obraz, jeśli chodzi o położenie tutaj w osi czasu, ale co gorsze, ta interpolacja tego sygnału no, wygląda coraz gorzej. Spróbujmy sobie zmienić interpolację na liniową i na w ogóle bez interpolacji. No oczywiście wygląda to fatalnie. Powinno być sin x przez x, ale nawet w sin x przez x nie wygląda to dobrze. Nie wiem, czemu tutaj jest taka, znaczy to jest ciekawe, tak? Dydaktycznie to może być ciekawe, żeby pokazać studentom na przykład, że bez interpolacji sygnał na oscyloskopie wygląda tak naprawdę w ten sposób, z interpolacją liniową w ten, a dopiero sin x przez x daje mi właściwy obraz sygnału, więc pod tym względem może to jest ciekawe, natomiast z użytecznego punktu widzenia no jest to mało przydatne. Dobra, 10 MHz, no to jedźmy sobie do góry. Przypominam, oscyloskop 20 MHz. 20 MHz ustawione. No i mamy tu faktycznie, jeżeli popatrzymy na pomiar maksimum, 0,7 V, a więc no można powiedzieć zgodnie ze specyfikacją, bo częstotliwość ta 3 dB dla inaczej. Dla tej częstotliwości sygnału 20 MHz rzeczywiście mamy tłumienie o -3 dB, czyli zamiast 1 V mam 0,7 V, a więc pod tym względem pasma przenoszenia on rzeczywiście tutaj tą specyfikację spełnia. Jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia, a więc praca dwukanałowa. W tej chwili wróciłem na obydwu, doprowadziłem drugi sygnał do drugiego kanału.
tego oscyloskopu. To jest jedyny dwukanałowy oscyloskop w tym zestawieniu. I na obydwu kanałach mam 1 kHz, 6 V, peak to peak. Dałem auto i to jakoś tam zadziałało. Pytanie jest takie, czy jeżeli włączam i wyłączam drugi kanał, to czy częstotliwość próbkowana jest dzielona na kanały? No z tego, co ten oscyloskop tu wyświetla, tak nie jest. A więc no albo ma on 2 przetworniki analogowo-cyfrowe, albo to po prostu tutaj nie jest prawdziwą informacją. No nie jestem w stanie tego tutaj łatwo zweryfikować, natomiast no, ufając temu wskazaniu, wygląda na to, że są tu 2 przetworniki analogowo-cyfrowe. Nie chcę już przedłużać, bo tutaj mamy jeszcze co? Mamy kursory, czyli można sobie wykonać tutaj pewne pomiary. Mamy funkcje matematyczne, czyli suma kanałów, różnica, iloczyn, iloraz, ale mamy też FFT. No to zróbmy sobie to FFT z kanału pierwszego, ale ja już teraz tutaj nie chcę jakby przedłużać tego filmu. Natomiast ja to FFT, popatrzcie, tu jest to niby to FFT. Czekajcie, gdzie ono jest? Tu. Tutaj jest to FFT. Dajmy sobie prostokąt. Może coś więcej zobaczymy. No tu by trzeba pewnie dłużej obserwować ten sygnał. Chociaż też to niewiele daje. Ale to FFT jest bezużyteczne tak naprawdę. Dlatego, że nie mamy tutaj podanych wartości częstotliwości. Nie wiemy, no teraz tego pewnie nie skonfiguruję tutaj. Zresztą nie wiem, czemu to FFT tak wygląda, jak wygląda. Powinniśmy tu widzieć jakieś harmoniczne. No mniejsza z tym, w każdym razie jest to bardzo mało przydatne. Tu nagram znowu komentarz z OFF-u. Miałem rozterki, czy dać temu urządzeniu 3 czy 2 na 5 punktów. Niby spełnia specyfikację, ale jest tu tyle wątpliwości, że moja ocena to 2 na 5, czyli koniczyna. Do prostych zastosowań, tak jak ten FNIRSI, również Hantek się nada. Tytułem podsumowania. Jak widzicie, jest tutaj dużo różnych problemów z tymi najtańszymi oscyloskopami. Jeżeli chodzi o Hanteka, no to przede wszystkim ten software nie działa poprawnie. Jest tam wiele wątpliwości co do tego, co tak naprawdę mierzymy. Jeżeli chodzi o FNIRSI, no to nie spełnia on według mnie specyfikacji. Powyżej 10 MHz jest sporo problemów z odtworzeniem właściwego kształtu sygnału na ekranie tego oscyloskopu. Natomiast jeśli chodzi o ten najtańszy... No i tu może już nic nie będę mówił. Słuchajcie, dajcie proszę znać w komentarzach, czy taka formuła Wam odpowiada. Jakie inne urządzenia z portali aukcyjnych, mówię z tych najtańszych, tak, chcielibyście, abym dla Was przetestował. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.